Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj zrobimy chlebki koreańskie. Musimy przygotować ciasto, a do ciasta na 8 chlebków potrzebujemy 330 g mąki pszennej tortowej, 200 ml wrzątku, 1 łyżeczki soli i 2 łyżeczek cukru. A później, żeby chlebki upiec, potrzebujemy około 1 litra oleju rzepakowego. Zagotowaliśmy wodę i do szklanki wlewamy 200 ml wrzątku. Dosypujemy 1 łyżeczkę soli. Mieszamy, żeby rozpuściła się w wodzie. A następnie dosypujemy 2 łyżeczki cukru i również mieszamy, żeby rozpuściły się w wodzie. Bierzemy sobie teraz miskę, taką większą, wsypujemy do środka 330 g mąki pszennej tortowej i dolewamy wcześniej przygotowany płyn. On jest jeszcze gorący i wszystko wstępnie łyżką mieszamy. Po chwili odkładamy łyżkę i już ręcznie mieszamy ciasto, żeby wchłonęło całą mąkę. Bierzemy, obsypujemy mąką blat, przekładamy na nie ciasto. No i teraz, proszę Państwa, jeżeli ktoś Państwu dzisiaj zawinił, to mamy pole do popisu, bo ten chlebek musimy się troszkę powyżywać, poklepać, powyrabiać. Jeżeli będą się Państwo zastanawiać, czy mogą użyć innego typu mąki niż mąka pszenna tortowa typu 450, to jak najbardziej. Trzeba jedynie pilnować konsystencji ciasta i ona powinna być lekko klejąca. I po paru minutach rozciągamy nasze ciasto na taki prostokąt. Paluszkami rozciągamy. Prostokąt będzie miał około 30 cm długości. Ułóżmy sobie go tym dłuższym bokiem do siebie. Długi bok zwinięty i rolujemy po krótkim boku, aż powstanie nam taki wałek. Ciasto teraz będziemy dzielić na 8 części. To nie musi być podzielone na centymetry czy tam na milimetry. Możemy to zrobić na oko, mówię to w cudzysłowie, na 8 części. Będziemy przykładać je w naszym przypadku na deskę, którą obsypujemy sobie mąką, żeby później nam się nie kleiły już uformowane kuleczki. I teraz każdą część z tych 8 będziemy boki zawijać pod spód, tak jak Państwo tu widzą. Dookoła pod spód. Po chwili obracamy i spód zlepiamy. Odwracamy jeszcze raz, delikatnie formując taką ładną kuleczkę, którą odkładamy właśnie na deskę obsypaną mąką, a my zajmujemy się następnym kawałkiem i tak 7 razy, aż wyrobimy całe ciasto.
Kuleczki zrobione, wobec tego przykrywamy je ściereczką albo folią spożywczą i muszą być pod przykryciem w trakcie kontynuacji pracy z ciastem, żeby nie wyschły. A my bierzemy sobie jedną z kuleczek, znowu blat obsypujemy mąką, kładziemy na środeczku paluszkami obmaczanymi w mące, jak Państwo widzą, i rozciągamy naszą kuleczkę na kształt koła. Po wstępnym rozciągnięciu bierzemy wałek i wałkiem wałkujemy na grubość około 2 mm. Jeżeli Państwu coś tam się klei, czy wałek, czy blat, to podsypmy sobie leciutko mąką. I każdy zrobiony taki placuszek odkładamy w kolejne miejsce, również podsypane mąką. Pierwszy zrobiliśmy, wobec tego jeszcze 7 nam zostało do zrobienia. I tak jak mówiłam, każdy placuszek odkładamy na blat podsypany mąką, ale również przykrywamy, żeby nie wysechł. No i teraz smażymy chlebki. Około litr oleju rozgrzewamy do około 170 stopni Celsjusza. Myśmy to robili na patelni, Państwo mogą również to zrobić w garku. Bierzemy sobie jeden z placuszków, resztę przykrywamy ściereczką, żeby nie wyschły, tak jak mówiłam. Delikatnie wkładamy placuszek do oleju i uciekamy. Uciekamy, proszę Państwa, bo olej może strzelać, więc ratujmy się, żeby się nie poparzyć. Ale po chwili sytuacja jest już unormowana, placuszek się smaży. Lekko możemy go przyciskać do oleju, żeby się równomiernie smażył. Następnie leciutko z góry również polewajmy go olejem. Wtedy te nasze placki, jak Państwo tu widzą, tak się ładnie napompują, takie banieczki się zrobią. Możemy je czasami przetrzymywać, żeby one równomiernie ten spód się piekł w oleju. I każdą ze stron pieczemy tak około minuty, 1,5 minuty. To zależy od temperatury oleju, więc proszę sprawdzać, podpatrywać, czy nasze chlebki ładnie zarumieniły się, tak jak w naszym przypadku. Czasami trzeba je podtrzymać, żeby ten spód faktycznie się zanurzył, żeby się dopiekł. Po upieczeniu zdejmujemy z oleju, odsączamy na ręcznikach papierowych, kolejny placuszek i kolejne pieczenie. Placuszki się fajnie smażą, dosyć szybko, jak Państwo widzą. Po upieczeniu i odsączeniu na ręczniku papierowym przykładamy na kratkę do pieczenia, gdzie studzimy. Muszę powiedzieć, że chlebki zaskoczyły mnie smakiem. Są bardzo pyszne. A z odrobiną mojego ulubionego sosu czosnkowego są rewelacyjne. Naprawdę Państwu polecam. Tym akcentem żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.